Zapraszamy Was z Brunem na przewodnik po Częstochowie. Zaczniemy zwiedzanie od Bazyliki Świętej Rodziny. Tutaj jest to taki budynek trzynawowy, przypomina troszeczkę katedrę Notre Dame, ale jest tutaj w Częstochowie. Jak wygląda Częstochowa? Zapraszam dalej, bo jest co oglądać. W tej chwili jesteśmy na Starym Rynku w Częstochowie. Tak to tu wygląda dookoła. Piękne stare kamienice. Tutaj są takie rzeźby balansujące. Tu, tam, w różnych miejscach. Tam na wprost, gdzie w tej chwili jest Niebo w mieście, była kiedyś karczma. Podobno Napoleon, jak jechał w stronę Moskwy, aby ją zdobyć, tutaj się zatrzymał. Jak to się skończyło, każdy wie. Tutaj też się kończy szlak Orlich Gniazd na tym miejscu. Idziemy dalej. A tutaj przede mną jest Pałacyk Brassów, taki budynek neoklasycystyczny tuż przy budynku Straży Pożarnej. Wejście chyba nie da, ale tak do pokazania, jakie to jest ładne. W tej chwili podążam Aleją Najświętszej Maryi Panny, zwaną tutaj przez miejscowych alejami. Jest to takie serce miasta, to taka oś, która łączy historię, architekturę i życie codziennie. Ten układ tutaj jest naprawdę dosyć ciekawy. Takim można by powiedzieć, że wzorem paryskich bulwarów, nie? Dwie jezdnie z pasem spacerowo-rowerowym po środku, ławeczki, no nic, tylko spacerować. I o ile na tej alei jest tak wielki ruch, to tutaj przy Filharmonii o dziwo jest spokój, można podejść i sobie tu odpocząć w ogóle, nie? A tutaj, żeby dojść w ogóle z tej alejki, to jest 100 000 kantorów, także jak ma ktoś ochotę wymienić pieniążki, to może. Oczywiście Filharmonia wieczorem dla spragnionych wrażeń, można tutaj zajść, nie? A tutaj przede mną jest neobarokowy budynek, czyli Pałacyk Handkego. Założony był w ubiegłym wieku przez właściciela Huty Częstochowa. No i znajdujemy się w dzielnicy Raków. W tej chwili jestem w kamieniołomie na Złotej Górze. Tak to wygląda, bardzo fajne widoki. Z daleka widać tam całą panoramę Częstochowy, Jasną Górę. Tam widać też panoramę Częstochowy. Wydaje mi się, że wieczorem, jak ktoś tu przyjdzie, nie będzie żałował. Naprawdę jest fajnie. Natomiast jak zjedziemy trochę, to za chwilę tam pokażę Wam. Będzie tam i bardzo duża figura Jana Pawła II oraz park miniatur. Nie wiem, czy on jeszcze jest, ale zobaczymy. Zapraszam dalej. No jestem tu w tej chwili na dole przy tych kamieniołomach. No nie tak to miało wyglądać. Miejsce widać, że ma potencjał, natomiast jest totalnie zdewastowane. Dobrze, że ja tu jestem, a nie wy. Kompletna ruina. Zaoszczędziłem Wam naprawdę sporo czasu. Przede mną kamienica Stary Zajazd. A legenda głosi, że tutaj spał kiedyś Fryderyk Chopin. O, tak, ser. A my w tej chwili jesteśmy z Brunem przy ratuszu. Jest tak gorąco, że Brunko postanowił sobie chwilę odpocząć. Pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda. Tu jest ratusz. W nim się mieści też Muzeum Częstochowskie. Tam jest piękne graffiti. Tutaj, przepraszam, że z tyłu, marszałek Piłsudski. Tu ławeczka z panem Piotrem Machalicą. Idąc alejami, jakże przepiękna fontanna, dziewczynka z gołębiami. No niestety dzisiaj ta fontanna nie działa. Galeria Dobrej Sztuki w Częstochowie zaprasza osoby zainteresowane. I my w tej chwili znajdujemy się tu na Jasnej Górze. Przed nami sanktuarium Najświętszej Marii Panny.
każdy zna w Polsce chyba to miejsce. To tutaj podczas potopu szwedzkiego była obrona Jasnej Góry. Czy wygraliśmy? Na pewno. Pokażę wam zaraz, jak to wygląda. O, właśnie takie widoczki. Jasna Góra to tak naprawdę duchowe centrum Polski, do którego co roku pielgrzymują setki tysięcy osób. Sam tutaj kiedyś byłem na zlocie motocyklowym. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej uważany jest za opiekunkę i królową Polski. Natomiast Jasna Góra jest też takim symbolem jedności i oporu, zwłaszcza w trudnych momentach naszej historii. Muzeum Częstochowskie. W zasadzie jak ktoś rzuci kamieniem z Jasnej Góry, to tutaj doleci. Zaraz po zejściu jest tutaj taka zabytkowa ulica 7 kamienic. Tak to wygląda. I to jest ledwo co, jak się wyjdzie z Jasnej Góry. Ładne obiekty. Będąc na Jasnej Górze, nie sposób tu nie zejść kilkaset metrów poniżej do źródła świętej Barbary, gdzie, jak głosi legenda, w 1430 roku zbójcy ukradli obraz Matki Bożej, natomiast konie nie chciały w pewnym momencie iść i się tu zatrzymały. Tam, gdzie się zatrzymały, wytrysnęło źródełko. Czy działa cudowne źródełko? Wiele osób mówi, że tak. Ja to sprawdzę zaraz. No niesamowite wrażenie robi ten mural Strażnik Czasu, który tutaj jest. Podejrzewam, że jest jednym z największych murali w Polsce, może nie wiem, nawet i w Europie. Z tego co wyczytałem, ma aż 100 metrów długości, 12 metrów wysokości. No to jest naprawdę bardzo dużo. W ogóle, żeby go wykonać, ile tu potrzeba było ciężkiej pracy, ale warto to zobaczyć, warto sobie gdzieś tutaj fotkę szczelić. W tej chwili na dworcu w Częstochowie. Jasne, że tu niby nie ma co zobaczyć, natomiast można zobaczyć tutaj starą taką lokomotywę TKK-48 oraz najdłuższy w Polsce peron drugi, który ma 565 metrów długości. Ale to tylko tak dla ciekawostki. Jak na Częstochowe przystało, na dworcu, proszę, jest kaplica. Można się pomodlić. A tutaj przede mną taka zabytkowa kamienica Grossmanów. O, widać, że potrzeba remontu i to solidnego. Na ulicy Piotrkowskiej 29, z tego co widzę. I takie fajne zakamarki w każdym mieście gdzieś są. Wystarczy przejść przez bramę. Lubię takie miejsca. Zapomniane przez większość ludzi. Starsze pokolenie na pewno dobrze kojarzy zapałki, a szczególnie te zapałki z serii Black Cat. Tu jest akurat muzeum produkcji zapałek i można się cofnąć w czasie. No, będąc jeszcze tutaj na Stradomie w Częstochowie, można odwiedzić Muzeum Historii Kolei. Jest co zwiedzać, wiadomo, ale to tylko też dla pasjonatów. Nic dodać, nic ująć. Znowu piękny budyneczek. Tutaj pałacyk Żana Montego. To taka zabytkowa willa. Nie wiem, czy tu ktoś mieszka, czy nie mieszka. No nie wchodzę tam w każdym razie. Gdyby ktoś chciał zobaczyć jeszcze coś innego niż Jasna Góra w Częstochowie, to może się wybrać do rezerwatu archeologicznego Kultury Łużyckiej. Tak, właśnie tutaj kiedyś miało miejsce ich bytowanie. A tutaj mural dla zasłużonego trenera pana Marka Papszuna, który bardzo dużo zrobił dla zespołu piłkarskiego Raków Częstochowa. I tu takie złożenie
Po lewej budynek byłej poczty, na wprost cerkiew, a tutaj kościół ewangelicko-augsburski. Tak to wygląda. Bruno, idziemy dalej. Przy niektórych bramach, tutaj w Częstochowie, są takie ozdobne odbojniki. Na początku nie wiedziałem, co to jest, popytałem i teraz już wiem. No i w formie krasnali, jak widać. Nieczynna już, niestety, przędzalnia czasankowa. Ja myślę, że dla miłośników urbexu to byłoby coś. Idąc skwerem Solidarności, możemy się przysiąść tutaj przy fontannie do pani Kowalskiej i sobie posiedzieć. Jak jest dobra pogoda, oczywiście. A gdyby ktoś chciał sobie wypocząć, to oczywiście przepiękny park Lisiniec. Jest tutaj co robić. No i tak reasumując, Częstochowa to jest dosyć ciekawe miasto, ma sporo do zaoferowania. Myślę, że przydałoby się tutaj troszeczkę więcej inwestycji niż jest na tą chwilę. Ja tylko pokazałem namiastkę tego, co tutaj jest w tej Częstochowie, bo nie chodzimy tak zawsze utartymi szlakami, gdzie wszyscy chodzą. Częstochowa, tak, medaliki, Jasna Góra, a tak na serio nigdy nic więcej nie wie o tej Częstochowie, nie? Warto samemu odkrywać takie miasta, bo naprawdę są fajne i mają dużo do zaoferowania. Mam nadzieję, że się ten antyprzewodnik spodobał. Hej!